Przede wszystkim chciałem podziękować panu premierowi za zaufanie i chciałem podziękować Platformie Obywatelskiej, zwłaszcza z Warszawy i z Mazowsza, dlatego że gdyby nie wy, to nie zostałbym europosłem, nie mówiąc już o ministrze. Ta energia i to zaangażowanie jest nam niesłychanie potrzebne, zwłaszcza dzisiaj. Nam jest trochę łatwiej, bo przychodzimy z Parlamentu Europejskiego i tam energię, którą chcemy oddać teraz polskiemu rządowi, dawał nam nasz wizerunek. Chyba nigdy w historii Polski stereotyp Polski i Polaka się tak szybko nie zmieniał, jak przez te ostatnie lata. Wszyscy moi koledzy z Niemiec, z Francji, z Hiszpanii czy z Grecji, jak się dowiedzieli, że zostanę ministrem, bardzo szczerze mi gratulowali i mówili, że zazdroszczą mi, że będę uczestniczył w jednym z najbardziej ekscytujących projektów, które w tej chwili dzieją się w Europie. Zazdrość Niemców, zazdrość Francuzów, zazdrość Hiszpanów to się naprawdę często nie zdarza. Ja sobie przypomniałem taką chwilę, jak pracowałem w 1989 roku jako młody chłopak przy tych pierwszych wolnych wyborach Solidarności tutaj w Warszawie, w kawiarni Niespodzianka, i podeszła do mnie amerykańska telewizja i zapytała się, o czym są te wybory, jakie tu są tematy przewodnie, niech nam pan powie. A ja tak zrobiłem wielkie oczy i powiedziałem, słuchajcie, te wybory są o tym, żeby tak przebudować ten kraj, żeby taki chłopak jak ja mógł w nim żyć. I słuchajcie, nigdy sobie nie wyobrażałem, jakby ktoś mi wtedy powiedział, że ja będę miał szansę w tym uczestniczyć, to naprawdę bym nigdy w to nie uwierzył. Moje zadanie jest o tyle łatwe, że ja przejmuję te zadania z rąk człowieka chyba, który ma jeden z najlepszych umysłów strategicznych w Polsce i przygotował podwaliny do bardzo istotnych reform. I za to Michałowi Boniemu bardzo serdecznie dziękuję. Ja, słuchajcie, wiem, jak trudno jest tłumaczyć język strategii na język konkretnych korzyści dla obywatela. Ja myślę, że to będzie moje zadanie, żeby próbować tłumaczyć tę strategię na korzyści dla nas wszystkich. Dla was, tak jak tutaj wszyscy siedzicie na sali, i dla wszystkich Polaków. Przede wszystkim przyjaźniejsza administracja, która jak najwięcej usług świadczy poprzez internet, który będzie dostępny do jak największej liczby Polaków. Również tych starszych, również niepełnosprawnych. Łatwiejszy dostęp do informacji publicznej. Coś, co szczególnie leży mi na sercu, czyli lepsza ochrona naszej prywatności. Bardziej dostępne i tańsze usługi komunikacyjne. Czy wreszcie przekazywanie obywatelom decyzji za to, jaki Kościół chcą wspierać. Tego typu rzeczy, korzyści dla nas wszystkich. To jest chyba najistotniejsze. Przez wiele lat byłem tłumaczem, będę starał się tłumaczyć te strategie, które przygotował Michał Boni, na język tego, z czego możemy skorzystać wszyscy. I na koniec chciałem państwu powiedzieć o kwestii stylu. O czymś, co będzie mi zawsze przyświecać. Ja przede wszystkim kieruję te słowa do siebie. W polskiej polityce to nie będzie łatwe, a mianowicie zalecenia mojego ukochanego hymnu Piwnicy pod Baranami Dezyderata. Wypowiadaj swą prawdę jasno i spokojnie. Wysłuchaj innych, nawet nieświadomych, oni też mają swoją opowieść. I unikaj głośnych i napastliwych, bo są udręką ducha. Dziękuję bardzo.